No na tą rybę musiałem troszkę dłużej poczekać, no ale jest. Ale dostałem gumą. Ale mi przyładowała, ty. Dlatego słuchajcie, okulary spawalnicze na takich rybach to podstawa. Zobaczcie, w moich rękach gadżet, którego dawno nie miałem na rybach, tyczka, zestaw spławikowy. Także wracam troszkę do korzeni. Dzisiaj będzie wędkowanie na tyczkę. Jesteśmy na łowisku Rusiec i tutaj będę chciał zapolować na duże ryby. Ja nazywam się Adam Niemiec, witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na film. Do łowienia na tyczkę lubię mieć zanęty, które są dosyć ciężkie i mają troszkę grubszych frakcji. Wybrałem na dzisiejsze wędkowanie zanętę Sonubite Super Crash Expander. To jest mielony pellet expander, znana bardzo przynęta tym, co łowią na tyczkę. Ryby to bardzo lubią, a w formie zmielonej jest świetną zanętą. Wykorzystuję pojemnik, bo tak jak wiadomo, no pellet expander przyjmuje bardzo dużo wody, więc chcę sobie mniej więcej odmierzyć, ile tej zanęty jeszcze mi tutaj w tym opakowaniu zostało. Takie niecałe 2 miarki. W związku z tym, że używam zanęty Super Crash Expander, będę łowił na tyczkę, podawał tą zanętę za pomocą kubeczka. Nie muszę mieć dosyć suchej frakcji, nawet wprost przeciwnie. Zależy mi, żeby ta zanęta była mokra. Nawet wydaje mi się, że za mokra zanęta jest lepsza od tej za bardzo suchej, więc dałem niecałe 2 miarki zanęty, do tego dodam prawie też taką miarkę wody, czyli mniej więcej 2 części zanęty, 1 część wody. Jak to tutaj wleję, to powstanie na starcie powiedzmy taka konsystencja zanęty uklejowej, ale tym się nie przejmujcie, bo mielony expander wchłonie całą tą wilgoć i będzie piękna, puszysta, złota mieszanka. Powstało błotko, to błotko już troszkę wciągnęło wodę, ale nadal ta zanęta jest bardzo mokra, więc teraz trzeba tylko pozostawić ją na, myślę, kilkanaście minut, dać jej czas, żeby te cząstki mielonego ekspandera wchłonęły wilgoć i po przetarciu przez sito powstanie taka złota, bardzo puszysta, piękna mieszanka. A few moments later. Zanęta wchłonęła wodę, już przypomina taką powiedzmy klasyczną zanętę. Myślę, że nawet do nęcenia ja będę ją jeszcze bardziej dowilżał. Zobaczcie, jak piękna mieszanka powstała po przetarciu przez sito. Super, aż tak ją uginam i czuję, jak ona tak sprężynuje. Właśnie na takiej zanęcie mi zależało. Jeszcze dodam troszkę wody. Będzie mi chodziło o to, żeby ta zanęta po wpadnięciu do wody w miarę luźno opadła na dno, ale żeby dosyć szybko opadła. Nie chcę, żeby ona buzowała na dnie, czy jakoś tam pracowała. Ona ma leżeć na dnie, stworzyć dywan, na którym będą pojedyncze przynęty i moja przynęta haczykowa. Zanętę przecieram na 3 mm sicie. Już ją prawie całą przesiałem, ale tu zostały właśnie takie fragmenty grubsze tego zmielonego ekspandera. Ja tego oczywiście nie wyrzucam, tylko z powrotem dodam to do mieszanki. I gdy to wymieszam, będę miał takie pojedyncze, grubsze frakcje. Nie będę miał grudek zanęty, tylko tą drobną zanętę przesianą przez sito i pomiędzy tymi kawałeczki takie grubszego ekspandera. Oprócz zanęty przygotowałem też 2 mm mikropelet. Wykorzystałem miskę, która jest w zestawie z wiaderkiem i z pokrywką. Zalałem wodą, przycisnąłem drugą miską, włożyłem do lodówki. Rano mam gotowy pelet już do łowienia na metodę, ale myślę, że na spławik jeszcze mocniej go domoczę, żeby miał jeszcze taką bardziej gąbczastą konsystencję. Świetna konsystencja. Tak przygotowuję pelet do metody i tak też
Przygotowałem dotyczki. Przygotowałem zanętę kruszony ekspander, więc w moim arsenale nie może zabraknąć ekspandera jako przynęty haczykowej. Być może też pojedyncze grube ziarna ekspandera dodam do mieszanki, żeby zanęcić. Dla tych, co nie wiedzą, pellet expander to jest tak zwany miękki pellet. Go się kupuje w opakowaniach takich jak powiedzmy twardy pellet, ale on jest bardzo dobry do założenia na spławik. Tak jak powiedziałem, to jest miękki pellet. Wystarczy przynajmniej ten miękki pellet Sonubites Pro Expander, wystarczy włożyć do pojemnika, zalać wodą, wstawić do lodówki na noc. Rano cały pellet, znaczy on od razu tonie, nie trzeba wykorzystywać pompki. Pellet jest namoczony, gąbczasty i świetnie będzie wabił ryby. Więc myślę, że będę ten pellet trzymał może w tym pojemniku zbiorczym, gdzieś z boku, żeby nie był narażony na działanie słońca, a pojedyncze pelety będę miał w pudełeczku i z nich będę wybierał ten pellet na haczyk. W jednym pojemniku przygotowałem dwie wielkości, 8 i 6 mm. Tak jak wspomniałem, mięciutki pelecik, gąbczasty, świetny do założenia na haczyk, też bardzo ciężki i mam nadzieję, że rybom przypadnie do gustu. Słuchajcie, jak się bawić, to się bawić. Zauważyłem jakieś wiry tutaj przy samym brzegu, co nęciłem. Świetną przynętą jest dendrobena, więc wybrałem największą z opakowania. Zaczepiam ją za samą końcówkę. Końcóweczkę drugą paznokciem odcinam, więc taki wiszący makaronik pójdzie do wody. Tam jest zanęcone miejsce, tak jakby nęcę to miejsce na jedną rybę. Złowię rybę, będę myślał o następnej rybie. Muszę tylko cicho ten zestaw wstawić, schować wędkę, żeby ona jakoś się nie rzucała w oczy i czekać na branie. No jak widzicie, długo nie czekałem. No i skończyło się śmianie. No tam cały czas jest ryba, bracie. Cały czas. Szok, co? No mam nadzieję, że tą wreszcie zaciąłem prawidłowo. Chociaż nie odpływa z łowiska tak jak powinna. Słuchajcie, była ulewa. Nie można było normalnie łowić. Zrobiliśmy live'a zaraz po tej ulewie. I udało mi się złowić takiego agregata. Michał już z kamerą gotowy. Łowienie blisko brzegu to zawsze jest polowanie na duże ryby. To jest największa nagroda. Wypuszczam tą rybę, bo ona już chce odpłynąć. Musiałem trochę odejść od stanowiska, bo wszędzie był wysoki brzeg, a chciałem, żeby ta ryba troszkę się ustabilizowała. Kurde, nie jest łatwo, ale ona chyba... Dobra, mam ją, trzymam ją w pionie, dam jej chwilę, zobaczcie jaki ogon wielki. Chciało odpłynąć, to jest to. Odkurzyłem swoje pudełeczko z takimi kubeczkami. Jak nie używaliście takich kubeczków na szczytówkę, to polecam tym, co łowią karpie na tyczkę. Silikonowe, mięciutkie, w różnych wielkościach, z różnymi wykończeniami tutaj wierzchu. Mogą być otwarte, mogą być z takimi otworkami, żeby tam wrzucić pelecik i tak jakby solić tym pelecikiem w łowisku. Można tam wpuścić na przykład białe robaki, zamoczyć to w wodzie i te białe robaki będą powoli sobie z tego wychodziły. Więc
Zastosowań tego jest wiele. Jest też kubeczek do nęcenia, do donęcania, większy. W tym wędzisku nie ma kubka do nęcenia, więc ja będę posługiwał się dzisiaj tym kubeczkiem, żeby zanęcić łowisko na wstępie, a później będę donęcał pewnie takim malutkim albo odrobinę większym. I tego już nie będę zdejmował ze szczytówki. Wyjadę, zanęcę i tu, gdzie wpadnie kulka, będę łowił. Tak jak wspomniałem, ja lubię łowić zanętą dosyć wilgotną. Ona, jak widzieliście, była taka bardzo wilgotna. Teraz jest, no w federze bym powiedział, że jest taka akurat, natomiast dotyczki według mnie powinna być jeszcze bardziej wilgotna. O, taka, może ja tak jak pokażę tutaj. O, to jest taka fajna konsystencja. Ja zrobię taką konsystencję, nabiorę kubeczkiem, nawet nie będę ubijał tego, tylko podam tutaj w to łowisko blisko brzegu. Taka zanęta, oprócz tego, że no będzie wabić ryby na dnie, to ona także podczas opadania pozostawi po sobie ślad w wodzie, zapachowy, wizualny, bo z tej zanęty powstanie chmurka i mam nadzieję, że to skusi karpie, żeby tutaj zatrzymały się na chwilę w moim łowisku. To miejsce blisko brzegu dokładnie wygruntowałem. Tam jest 70 cm. To jest świetna głębokość, żeby skusić, myślę, największego karpia, który pływa tutaj. Ciekawe, czy lubi tą stroną łowiska o tej porze przepływać, czy może jest gdzieś z drugiej strony. No ale o tym się przekonam. Tutaj blisko brzegu nie będę podawał dużo przynęt. Mam ze sobą białe robaki, więc dodam odrobinę tych białych robaków. Dodam też kilka ziaren kukurydzy i to będzie wszystko. Zobaczcie, tych przynęt nie będzie dużo. Myślę, że z 5 kubeczków podam na start, więc tam na dnie stworzy się dywan z tej zanęty. Ona jest dosyć ciężka, ma troszkę grubszych frakcji w sobie i będą na dnie pojedyncze ziarenka kukurydzy i te białe robaczki. Zanęta jest naprawdę dosyć mokra, ale właśnie taką konsystencję chciałbym uzyskać. Nie mam kubeczka do nęcenia, więc wykorzystam taki kubeczek miękki, silikonowy, który się zakłada na szczytówkę. Jeżeli tutaj go ścisnę, to zobaczcie, ta część się otwiera. Założę go na szczytówkę, on się dopasuje do szczytówki. Wystarczy tylko napełnić go tą zanętą. Nie ubijam tej zanęty, po prostu tylko wkładam, żeby zanęta była w środku. No teraz wiadomo, przy łączeniu tyczki muszę pilnować, żeby tego kubeczka nie odwrócić. Dokładam tyczkę, po nodze sobie powoli wyjeżdżam. Ona jest krótka, więc to nie jest jakiś trudny proces. Cały czas kubeczek jest nad wodą. No i tutaj jest ważne nęcenie. Nie zapamiętuję miejsca na drugim brzegu, tylko tutaj zwieszają się takie rośliny nad wodą, więc pamiętam, że mniej więcej pod tą roślinką będę nęcił. Później tam będę też umieszczał spławik. 5 takich porcji tam podam i to łowisko zostawię, aż się coś tam pojawi na wodzie. Przed siebie podam 2 takie kuleczki i dosłownie parę ziaren kukurydzy, 3-4 te pelety Expander. To wszystko, co podam tu przed siebie. Więc dwa takie wyjazdy i będę gotowy do łowienia. To jest dobrze zacięta ryba. To jest prawidłowo zacięta. Ostatecznie wybrałem 2 miejsca do łowienia. Przed sobą w tej głębszej wodzie, jednak się zdecydowałem przy samym brzegu łowić. Nie nęciłem tego miejsca też na kancie, bo tutaj dosyć szybko, blisko brzegu podpłynęły ryby. Teraz zaciąłem rybę i widzę, że cały czas tam są wiry, więc tutaj w tym miejscu są cały czas ryby. One chyba im przypasowała ta zanęta, mielony Expander, do tego troszkę kukurydzy, białych robaków. One mają tam pojedyncze cząstki, które wybierają. Na haczyk teraz założyłem pellet Expander i po krótkiej chwili nastąpiło branie. Gdy zakładałem dendrobenę albo pęczek białych robaków, to te ryby tak jakby, no nie wiem, miałem podhaczone ryby. To nie były ryby, które wzięły normalnie. Natomiast teraz na ten pellet Expander wydaje się, że ta ryba jest pewnie zacięta, tak jak powinno być. Więc fajna walka, muszę ją odciągać, żeby ona mi tam nie wypłoszyła tych ryb z boku. Podebrać
zaprezentować i widziałem ogon tam. Słuchajcie, to tam się dzieje. Michał, czy ty to widzisz, czy nie widzi twoja kamera? Normalnie widziałem ogon, teraz widziałem ogon ryby żerującej. Wykorzystuję duży podbierak, bo tutaj trudno jest mi te ryby ocenić podczas holu. Mógłbym lżejszy, jakiś mniejszy, ale chyba ten duży będzie w porządku. Cieszę się, że też trochę pogrubiłem sobie, powiedzmy, następna duża ryba. No. Łowienie takich karpi na tyczkę to frajda. Pójdę z nią też na matę, bo jest głęboki podbierak. Nie chcę, żeby na tym moim podnóżku ta ryba się obijała. Troszkę wody na matę. Wypuszczam go z dala od miejsca, gdzie łowię i zarzucam po następnego. Woda zielona, wędkarz zielony, ale ryby są żółto-pomarańczowe. Jak się łowi blisko brzegu i się zatnie rybę, to ta ryba robi wielki wir, unosi tę całą zanętę, to co było przygotowane na dnie, to jest rozsypane po całym stanowisku i po każdej takiej rybie trzeba doręcić. Tak jak mówiłem, pracujemy, nęcimy jedną rybę, łowimy tą rybę, trzeba myśleć o kolejnej rybie. Teraz mi się wydawało, że coś tam jeszcze było w łowisku, ale to łowisko już teraz widzę, cicho jest, nic się nie dzieje, więc trzeba donęcić. Kubeczek jeszcze raz, na szczytówkę sobie dosyć duży kubeczek zakładam. Mam już tu przygotowaną taką wilgotną zanętę. Ja ją nie robię żadnej kulki, tylko po prostu wkładam do tego kubeczka i przy znajomym krzaczku wysypuję zawartość. Podaję dwie takie porcje. Tu jest głównie zanęta, ale są też pojedyncze frakcje. Właśnie białe robaki barwione na czerwono i trochę ziaren kukurydzy. Do łowienia na tyczkę potrzebne są zestawy spławikowe. Bez tego się nie da, więc wybierając się na tyczkę musicie być do tego przygotowani. Oczywiście zestawy można wykonać samemu. Trzeba kupić spławik, żyłkę, obciążenie i wszystko, co jest potrzebne do stworzenia zestawów, ale też można kupić gotowe zestawy. Preston ma takie zestawy przygotowane. Ja tu ze sobą mam, akurat będę łowił blisko brzegu, czyli wybrałem model Edge. To jest model spławika. Zestawy zaprojektował świetny brytyjski wędkarz The Ship, więc mam pełne zaufanie do tych zestawów, dlatego po prostu jest opakowanie. Wystarczy z tego opakowania wyjąć zestaw. Mam ze sobą kasetę Interlock już z drabinkami, ale przez to, że mam już zestawy na drabinkach, tylko muszę usunąć pustą drabinkę. W to miejsce wkładam zawiązany zestaw i już pierwszy zestaw mam przygotowany. Resztę opakowań otworzę, wyjmę drabinki, wsadzę do kuwetki i będę miał gotowe zestawy do wędkowania. Jak kupicie tyczkę w sklepie, to trzeba ją przygotować do łowienia. Tyczki Prestona najczęściej są wyposażone w tulejki teflonowe na szczytówce oraz mają tulejkę Roller Pula z taką rolką, więc wyjmuję wędkę z pokrowca. Wędki, tyczki to są, dla tych co nie wiedzą, to są wędziska nasadowe, czyli trzeba zdjąć korki, wyjmujemy elementy od najcieńszego do najgrubszego, czyli w pierwszym momencie jest szczytówka, akurat w tej wędce jest długa, mocna, z dużym otworem i tak jak wspomniałem, z tulejką teflonową. Drugi element, tutaj jest właśnie zamontowana rolka. Oczywiście tutaj ten element też jest dodatkowo wzmocniony, jest tu taka taśma węglowa, na której zamocowana jest właśnie ta rolka. No i pozostałe elementy tyczki. Montuję wędkę, korek zakładam, bo to zawsze jest ochrona wędki, jakbym niechcący puknął o jakiś kamyk, o ziemię, oparł tą tyczkę na ziemi, czy o cokolwiek bym uderzył, no to wtedy ten korek ochroni. Wędka też ma takie znaczniki przy złączach, które pomagają w prawidłowy sposób złączyć to wędzisko. Więc ja zawsze, jeżeli takie znaczniki są, to staram się je wykorzystać i składać równo, nie jakoś tam pokrzywione, żeby to było, tylko żeby to było ułożone w jednej linii.
skoro producent tak sobie zażyczył, no to do tego się stosuje. Wędzisko DuraCarp ma 3 elementy, powiedzmy takie główne i 2 elementy topowe. Ja zaraz zmierzę, ile ma ten top. Raz, tu jest mniej więcej 2 metry. Myślę, że to jest wystarczająca długość topu do łowienia w tym łowisku. Ja zaraz to wygruntuję, więc będę wiedział. A tak jak wspomniałem, wędzisko musi być przygotowane do łowienia. Trzeba teraz zamontować w wędzisku amortyzator. Będę polował na duże ryby, więc wybieram solidny amortyzator. DuraSlip numer 21 to jest guma o średnicy 2,8 mm. Naprawdę, to już jest solidna guma. Chyba Preston ma tylko jeszcze mocniejszą 3 mm, ale ta będzie, myślę, doskonała na te ryby, które tutaj występują. Ona jest dostępna w odcinku 3-metrowym. Tak jak wspomniałem, mniej więcej od szczytówki tutaj są, myślę, że około 2, może niecałe 2 metry. I montując tą gumę, można tą gumę skrócić. Ale ja pozostawię odstający odcinek. Ja Wam pokażę, jak to robię. Wielu wędkarzy w Polsce, którzy są bardziej zaawansowani ode mnie w łowieniu na tyczkę, właśnie w ten sposób łowi karpie na komercji. Oba, jak elegancko zacięty. No i zabawa się rozpoczyna. Może kilka słów o holu dla wędkarzy, którzy nie wiedzą, jak holować karpie. Łowię na tyczkę. Te elementy, zobaczcie, one są nakładane. Więc może być taki przypadek, że ryba nam rozłączy wędkę. Dlatego nie można holować wyprostowując wędkę, tylko to starać się, jak się wędkę cofa, żeby ta wędka była cały czas ugięta. Dzięki temu ryba nie będzie miała szans, żeby nam rozłączyć wędzisko. Ja już byłem świadkiem tego, jak ryba rozłączyła. Teraz to jakoś do ciężkiej ofensywy ten karp przystąpił. Ojejku. Muszę mu odpuścić, słuchajcie, bo jedzie jak nie powiem kto. Cały czas staram się, żeby wędzisko było wygięte, żeby ryba nie mogła rozłączyć elementów. Jak już czuję, że osłabła, guma robi się bardziej miękka, wtedy powolutku wędkę cofam. Najwygodniej odłożyć ją na rolki i rozłączyć pewnym ruchem wędzisko. No i teraz pozostaje skracać gumę. Guma teraz jest rozwinięta pewnie na jakieś 20 metrów plus zestaw. Nie ma takiego podbieraka, żebym tą rybę podebrał. Więc hol polega na tym, jest to boczne wyprowadzenie gumy. Łapiemy za ten kawałek. Nie mogę teraz tego pokazać, bo ryba strasznie odjeżdża. Więc holuję ją wędką. Takie pompowanie, powiedzmy. Holuję rybę wędką. Jak odzyskam kawałek tej gumy, odzyskam kawałek, to wędzisko przesuwam i odbieram gumę. Już mam kawałeczek odebrany. I tak krok po kroku trzeba tą rybę do siebie przyciągnąć. Już troszkę tej gumy odzyskałem, ale jeszcze cały czas ryba się nie poddaje, więc jeszcze troszkę walki przede mną. Sprzęt jest mocny. Guma 2.8 robi robotę, mocny zestaw. Haczyk też jest mocny. Więc mam co do tego sprzętu pełne zaufanie. Jest! Takie mniejsze też podpływają pod brzeg, żeby zażerować, więc między tymi dużymi trafiają się takie, ale one też dają popalić. Takim wielkim podbierakiem to nie jest łatwo. Głęboki, ryba się kręci, ale odpłynęła. Jest specjalny drut do wciągania gumy. Ja go mam ze sobą, natomiast wykorzystam go w ostatnim momencie, jak będę tę gumę montował. Właśnie chciałem Wam ciekawą rzecz pokazać. Zobaczcie, ten drut to nie jest taki zwykły drut, powiedzmy, który gdzieś tam możecie sobie z kabla odciąć. On po pierwsze jest sprężynujący, po drugie jest zakończony, to się nazywa Diamond Eye, czyli takie diamentowe oko tutaj jest na końcu. To jest takie oczko, w którym ta guma się klinuje i ona bardzo dobrze, jak już złapie gumę, to można dzięki temu oczku przeciągnąć gumę przez środek. Jeśli miałbym gumę o małej średnicy, cienką szczytówkę, ta szczytówka jeszcze by była wilgotna wewnątrz, to pewnie nie zastosowałbym sposobu, który Wam teraz pokażę, ale przy grubej gumie, dużym otworze tutaj, myślę, że można tę gumę po prostu wpuścić i ona, wykorzystując, powiedzmy, grawitację,
wpadnie tam, gdzie ma wpaść. Jest mi trochę tutaj niewygodnie, bo siedzę, nie chcę tej gumy oprzeć na ziemi, żeby żadne paprochy, czy jakieś nieczystości, czy piasek się nie dostały do szczytówki. Wiadomo, guma w szczytówce pracuje, więc nie chcę, żeby takie ciała obce tam były w tej szczytówce. Guma jest dosyć sztywna, więc w miarę łatwo wchodzi do szczytówki. Możecie, jak macie suchą szczytówkę, no to możecie w ten sposób to zrobić. Guma już przez ten pierwszy element mi przeszła. Ja w tym momencie przerwę ten proces, zabezpieczę tę część, no żebym ją teraz nie przeciągnął przez całość. Tutaj musimy zamontować łącznik do montażu zestawu. Gumę z zestawem jakoś trzeba połączyć. Do tego są specjalne łączniki. Preston takie ma w ofercie. One się nazywają Slip Dacron Connectors. Łączniki, takie konektory dacronowe. Na gumie robię supeł. Przekładam amortyzator przez oczko. Wiążę, powiedzmy, taki pseudo federowy jakiś węzeł. Zwilżam gumę, zaciskam. Mam nadzieję, że ona teraz nie puści. I to się dobrze trzyma. Odcinam gumę, pozostawiam, myślę, że 3-4 mm, może nawet 5. W tym łączniku jest taka osłonka, dosyć miękka, i ta osłonka ma wewnątrz miejsce. Właśnie ma miejsce na ten łącznik i nadmiar gumy. Później wystarczy tą osłonkę naciągnąć i mamy zabezpieczoną końcówkę. Łącznik jest zawiązany, więc nawet jak ja tutaj gumę do końca pociągnę, no to łącznik będzie zabezpieczał, żeby guma się nie wciągnęła do środka. Pozostałą część gumy muszę umieścić w drugim elemencie. Robię to dokładnie tak samo jak ze szczytowym elementem, czyli wkładam gumę i pozwalam jej opaść do samego dołu. Dobra, złączę elementy. Gumę mam wyprowadzoną na zewnątrz. Ale gdy się łowi karpie, najczęściej gumę wyprowadza się poprzez tą tulejkę tutaj z rolką z boku wędziska, więc muszę coś zrobić, żeby ta guma trafiła tutaj. I właśnie do tego celu wykorzystuję drut do przeciągania gumy. Tylko ten drut wpycham tak jakby z tej strony i staram się, żeby wyszedł z tyłu topu. Mam nadzieję, że omijam w ten sposób rolkę. Tutaj wewnątrz tego elementu znajduje się roleczka. Nieduża roleczka, która pozwala, jak będę wyciągał gumę na zewnątrz, to ta guma płynnie po tej rolce będzie chodzić. Nie będzie się załamywać na ściance wędziska. Więc wyprowadzam gumę. Już guma jest tutaj, wystaje i oczywiście wyprowadziłem tą stroną z tą diamentową końcówką. Diamentową, bo kształt ma jak diamencik. Zaczepiam tym diamentowym oczkiem o końcówkę amortyzatora, tak pozostawiam jeszcze taki kawałek, żeby w razie czego jakby się miało coś zsunąć, to żeby miał bezpiecznik. I powoli wciągam tutaj ten łącznik i powoli wyciągam gumę tutaj z boku. I teraz mam już gumę przeprowadzoną od szczytówki do tego bocznego oczka. To jest jeden ze sposobów na wyjmowanie amortyzatora. Jeżeli macie bardzo długi drut do przeciągania, ja tutaj miałem ponad 2-metrowy, więc przypuszczam, że też bym dał radę tym sposobem, co za chwilę Wam zaprezentuję, ale jak miałbym, nie wiem, 1,5-metrowy, czyli powiedzmy taki tradycyjny drut, no to musiałbym zastosować ten sposób, który wykonałem. Natomiast jeżeli macie długi drut do przeciągania gumy, można to zrobić w ten sposób, że stąd wpuszczacie końcówkę tego drutu, i żeby ona tam weszła po ściance i w kierunku szczytówki, żeby wyszła szczytówką. I wtedy wciągacie gumę bezpośrednio aż do tego wejścia. Ta rolka świetnie działa. Będzie bardzo dobrze słychać, jak ta roleczka bardzo płynnie pozwala tej gumie przemieszczać się w tym kierunku, nie powodując załamania na ściance topu. Pozostaje jeszcze zabezpieczenie tego elementu. Do tego celu wykorzystam takie łączniki. Ten łącznik też można naciągnąć na gumę, wykorzystując to oczko diamentowe, oczko w kształcie diamentu, ale można też wykorzystać kawałek mocnej żyłki. Ja Wam to zaprezentuję. Mam ze sobą żyłkę 0,26, zawsze ją noszę w koszu. Tworzę pętelkę z tej żyłki i tak umieszczam ten koralik na tej pętelce, żeby te wolne końcówki znajdowały się u dołu, natomiast na górze znajduje się pętelka. W tej pętelce umieszczam gumę
i ciągnąc za te wolne końcówki, dam może trochę mokrego, żeby to trochę łatwiej przeszło, wciągam ten koralik na gumę. On już jest na gumie. Zobaczcie, jeśli ta guma się rozciągnie, to ten koralik w miarę płynnie się po tej gumie przesuwa. Dlaczego o tym mówię? Tutaj na końcu zawiążę pętelkę, to będzie takie zabezpieczenie. Jak ryba będzie bardzo mocno ciągnęła, no to dociągnie tutaj do tego supełka i dalej nie da rady. Więc to będzie taki mój stoperek. Natomiast na czas łowienia ja ten pomarańczowy stoperek umieszczę tutaj przy tym otworku. Dzięki temu będę regulował napięcie gumy w szczytówce. O, guma jest napięta, nie będzie mi zwisać luźno, będzie napięta. Jak zatnę rybę, to ta ryba będzie mogła ten amortyzator ze szczytówki wyciągać. Jeżeli będzie bardzo duża ryba, będzie chciała bardzo daleko odpłynąć, to tak jak pokazałem, koralik jest taki gumowy, elastyczny. Guma też wiadomo jest elastyczna. Jak się rozciąga, to jej średnica się pomniejsza i ten koralik bardzo luźno po tej gumie wtedy się przemieszcza. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ryba będzie tam bardzo mocno ciągnęła, guma się rozciągnie i będzie sobie wybierać ten nadmiar gumy. Ja tego celowo nie odcinam, bo to jest ponad metr amortyzatora gumowego, a metr tego amortyzatora to myślę, że będzie około 7 metrów po rozciągnięciu, więc ja tu potrzebuję miejsca. Mam 6-metrową tyczkę, top, w którym jest myślę z 1,80 m gumy plus ten ponad metr. Ja potrzebuję tego, że jak zatnę rybę, żeby ta ryba, jak będzie bardzo duża, żeby mogła daleko od stanowiska odpłynąć, bo karpie, szczególnie o tej porze roku, pierwszy odjazd mają bardzo mocny. Witamy na pokładzie. Piękne branie. To było takie klasyczne branie karpiowe. Guma mi się zawinęła. Nie może wybrać więcej tej gumy ta ryba. To dosyć duża ryba jest. Muszę tu jej troszkę pomóc. Ojej. To było klasyczne branie, jak się łowi na tyczkę karpie. Spławik stoi i nagle znika pod wodą. Jak są przesunięcia, takie powolne zanurzenia, tego nie należy zacinać. Trzeba czekać, aż ryba pewnie weźmie. Ja wiem, że nieraz to jest ciężkie, ale warto czekać, żeby ta ryba wzięła do pyska i było pewne branie, bo wtedy jest pewny odjazd, krótszy hol, no i bardziej pewny ten hol jest, bo jak jest ryba podczepiona, to najczęściej te ryby spadają, spinają się, natomiast jak jest dobrze zaczepiona, to można ją pewnie podebrać. O, jakaś dzisiaj bonanza jest, ja nie mogę. Widziałeś jednego dnia tyle dużych karpi? Kolejna dycha. Ryba została dosyć szybko podebrana, jest duża i ma jeszcze dużo siły. Kawał mięśnia, ojejku, ciężka ryba. Dobra, przygotuję go dobrze do wypuszczenia z podbieraka. Wysoki brzeg wolałbym z ręki to zrobić, ale trzeba z podbieraka. Idź tam na głębszą wodę, misiek. Zobaczcie, jaki brzuszek ma. O, był blisko. Piękne te ryby, piękne. Może wrócę do tyczki? Ci wędkarze, którzy nie łowili na tyczkę lub nie stosowali nigdy dakronowych łączników, mogą się zastanawiać, jak zamontować zestaw na ten dakron. Najprostsze montowanie na świecie, a mianowicie na tak zwaną szubieniczkę. Zestaw zakończony jest pętelką. Przekładamy żyłkę, żeby utworzyć taką szubieniczkę.
powiedzmy taki samo zaciskający się węzeł. I tą pętelkę wkładamy poza łączenie, ja to trzymam za łączenie, zaciągam i jeśli zestaw dojdzie tutaj do tego łącznika, on już nie ma prawa się zsunąć, zestaw jest założony. Teraz jak ten zestaw jest w miarę świeży, to wystarczy pociągnąć i ten zestaw można zdjąć. Natomiast jak byście łowili i byście holowali dużo ryb, to ten węzełek tutaj się tak zaciśnie, że trudno jest zdjąć ten zestaw. Więc można powiedzieć, że takie łączenie jest jednorazowe i po takim łowieniu trzeba by było ten zestaw zdemontować. Oczywiście jak on jest zniszczony, zużyty, to jak najbardziej tak trzeba zrobić. Ale nieraz można zestaw odzyskać, można ten zestaw zdjąć, więc ja robię to w ten sposób. Teraz, tak jak powiedziałem, łatwo mi to poszło, ale ja jak przygotowywałem takie zestawy na tyczkę, to robiłem pętlę taką zwykłą jak do przyponu, tylko większą, jedną. To była jedna pętelka. I na końcu tej pętelki robiłem drugą, taką malusieńką pęteleczkę, po prostu taką, żeby tylko tam była jakaś pętelka, żeby tam kawałeczek żyłki odstawało. I tak jakby miałem pętelkę na pętelce. No i podobnie tak jak poprzednio. Wkładałem, robiłem tą pętlę zaciskową na tej dużej pętli, powiedzmy. Ta malutka cały czas odstawała. Jeśli zaciągnąłem ten zestaw na łączniku, to miałem bardzo dobre połączenie, ale odstawała ta właśnie końcóweczka, ta mała pętelka, którą zrobiłem. I żeby zdjąć zestaw, wystarczyło tutaj poluzować i pociągnąć za tą małą pętelkę i zestaw był zdjęty. Zestaw założony. Zestaw ten kupny, fabryczny powiedzmy, ma 3 metry długości. Ja nie wiem, jaka tutaj jest głębokość, więc na razie go nie skracam. Odwijam ze zwijadełka, to jest kompletny zestaw z obciążeniem i z przyponem. Więc odwijam ten zestaw ze zwijadła i będę gruntował. Dobra, jest następna ryba. Mam nadzieję, że ta tak gwałtownie nie odleci. Będę mógł ją tutaj pewniej scholować. Jest blisko brzegu, nie odjechała tak daleko jak tamta. Może powiem kilka słów o donęcaniu, bo myślę, że to dzisiaj jest bardzo ważne. Trzeba wyczuć, ile przynęt jest w tej zanęcie. Zanęta też nie może być za dużo tej zanęty, natomiast ona nie zrobi aż takiego kuku w łowisku jak za dużo przynęt. Jeżeli podamy za dużo przynęt, to te ryby, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak troszkę dostają kręćka w tym łowisku i są tu wtedy trudniejsze do złowienia. Dlatego ja teraz sobie przygotowałem taką mieszankę, w której naprawdę niedużo jest tych białych robaków. To są takie pojedyncze punkciki i parę ziaren kukurydzy w takim koszyczku. I to jest coś, co te ryby wabi. Ta zanęta, one ulubią ten pellet expander. Jak widać, ja łowię też na expander na haczyku. Dlatego im ta przynęta bardzo odpowiada. To je wabi. Dodatkowo te białe robaczki czy te kukurydze, które mogą sobie gdzieś tam skubnąć jako taką przekąskę. W ogóle jakie przynęty warto zabrać ze sobą, jakbyście chcieli łowić blisko brzegu? Ja co prawda dawno nie łowiłem, ale kiedyś to taki był mój konik, żeby łowić karpie blisko brzegu, więc z takich przynęt pewnych, które zawsze miałem ze sobą, no to wiadomo, kukurydza zawsze na łowisku karpiowym, zawsze i wszędzie. Druga przynęta to są dendrobeny, białe robaki, no i pellet expander, ewentualnie twardy pellet, jaki są, na przykład jest dużo małych ryb, które mogą podgryzać ten pellet expander. Płotki, krąpiki, leszcze, takie rybki także bardzo chętnie zjadają pellet expander. On jest mięciutki, taki może nie chrupiący, ale taki gąbczasty, myślę, że przyjemny dla rybek i one chętnie to zjadają. Wtedy te 5 przynęt, jak będziecie mieli, to na pewno uda Wam się skusić jakiegoś karpia i ułożyć go na macie. No ten jest duży. Myślę, że to jest jeden z największych, które dzisiaj złowiłem. No na pewno. Kawał byka, pełnołuski, piękny karp. Dzisiaj zaparkowały tutaj naprawdę duże ryby. Nie spodziewałem się, że średnia tych ryb będzie aż tak duża. No ale zabawa jest fajna. Trochę nawiało tutaj tych śmieci,
tej zielonej wody, ale nie narzekam. O, ten chyba jest największy dzisiaj. Ciężko się operuje tym długim i ciężkim takim podbierakiem, no ale do takich ryb trzeba taki podbierak zastosować. Ciężko mi podnieść jego łeb tak do powierzchni. Jak tylko się pokaże, to spróbuję go wtedy podebrać, ale nie daję za wygraną. To jest twarda, duża sztuka z wielkim ogonem i tam w tym ogonie, o, jesteś. Udało się, ponad dycha. Jest w podbieraku. Słuchajcie, tą rybę trzeba zważyć. Nie wiem, ile ona waży, ale zasługuje na to. Przez chwilę chociaż ją rzucę na wagę. Ponad 11 kg. Jakby się ktoś pytał, czy na tyczkę można łowić duże ryby, to powiem, że można. Ja dzisiaj łowię 6-metrową. Ojejku. Czekajcie, wezmę ją tak. Ujej. Dzisiaj łowię 6-metrową tyczką i taka nagroda. Dobra, wypuszczam tą rybę do podbieraka. Już nie mam siły jej trzymać w rękach. Kurczę, no chciałbym tą rybę puścić normalnie z ręki, ale nie jest to łatwe. O, chwilę ją tak przytrzymam. Gruntomierz dosyć ciężki, 30-gramowy, ale do takiego wędkowania świetny. Ja wolę cięższe gruntomierze niż lżejsze. Wrzucam zestaw do wody tutaj od brzegu i mogę sobie mniej więcej patrzeć, jaka jest głębokość. Zobaczcie, widać śruciny. Robi się troszkę głębiej. Tam jeszcze głębiej. Machnę też przed siebie troszkę dalej, zobaczyć, czy tam jeszcze głębiej się robi. Robi się głębiej, natomiast myślę, że nie będzie takiego gruntu, jak jest spławik tak wysoko, więc od razu ten spławik opuszczę. Zestaw do wody i wysuwam wędzisko po rolkach, a później w ręku na tę odległość, na której będę wędkował. Ja dzisiaj zamierzam 2 miejsca zanęcić. Pierwsze naprzeciwko siebie, tam mam drzewo, tych drzew tam jest wiele, ale takie jedno charakterystyczne z takimi szaro-zielonymi liśćmi, więc mniej więcej na środek tego drzewa, albo może na koniec takiego trzcinowiska to będzie jedno miejsce, w którym będę nęcił, i drugie miejsce to będzie tu przy brzegu. Będę chciał znaleźć kancik, jakiś kawałek czystego dna, żeby zapolować na największe karpie tutaj w tym łowisku. Dno wyczuwam, że jest twarde, właśnie do tego też jest potrzebny ciężki gruntomierz. Za każdym razem będę starał się, zobaczcie, wędka mi się kończy tutaj, można powiedzieć, pod łokciem, więc będę się starał pilnować, żeby cały czas wędkować w ten sposób, żeby wędka była pod łokciem, żeby nie było to takie wędkowanie, czy żeby to nie było takie wędkowanie. Mniej więcej to jest mój wyznacznik, żeby łowić na dobrej odległości. Ale grunt teraz jest za duży, więc muszę, myślę, jeszcze 2 długości albo nawet 3 długości spławika opuścić. Troszkę przesadziłem, ale widzę, że antenka jest przy powierzchni, więc zrobię niewielką korektę. To było tak jakby wstępne sprawdzenie gruntu w łowisku. Już wiem, że tutaj nie jest głębiej niż tyle. Ja sobie zaraz sprawdzę mniej więcej, jak to jest. To jest około 1 metr głębokości. Przed sobą, tu przy brzegu jest dużo płycej. Dlatego wiem, że zestaw musi nawet być krótszy. Ja podczas takiego łowienia lubię sobie mniej więcej tyle pozostawić. To jest około niecałe pół metra żyłki. Tak, żeby ta szczytówka była w miarę blisko spławika. Więc mniej więcej tyle będę mógł tego zestawu skrócić. Ale ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj po swojemu zrobić, poprawić.
Ten zestaw jest kompletny, tak jak wspomniałem. Jest przypon, jest obciążenie, spławik i tak dalej. Natomiast ja tutaj przyjechałem na dosyć duże ryby. Przypon jest zawiązany na żyłce 0,17 i obawiam się, że jak weźmie bardzo duża ryba, może to być za mało. Żyłka główna to jest żyłka 0,19, więc przesunę ciężarki i do tej głównej żyłki dowiążę bezpośrednio haczyk, że będę miał zestaw po prostu na jednej żyłce, ale grubszej, 0,19. W zestawie oryginalnym jest haczyk XSH-B, czyli bezzadzierowy haczyk XSH, bardzo mocny. Natomiast ja zastosuję mocniejszy haczyk XS02B, bardzo mocny, rozmiar haczyka 12. Haczyk z grubego drutu, bezzadzierowy, ale zakończony łopatką. Duży haczyk, bardzo szybko pójdzie wiązanie tego haczyka. Nawet nad wodą można to zrobić bardzo szybko. Sprawdziłem, chwytliwy. Do zawiązania haczyka bardzo przydatne są obcążki. Można złapać za trzonek haczyka, naciągnąć dobrze żyłkę, ułożyć ją, żeby wychodziła od strony łopatki. Nadmiar żyłki odcinamy i zestaw gotowy. Oczywiście obciążenie układam tak jak było fabrycznie, czyli mniej więcej nad przyponem ustalam, że przypon to jest około 15 cm, u mnie tyle, od końca palców to jest 15 i te wałeczki ołowiu umieszczam tak mniej więcej 3 mm jeden nad drugim, taki wianuszek z tego powstanie zaraz nad przyponem. Wybrałem zestaw 4x16, najcięższy jaki mam. Chodzi mi o to, żeby ta przynęta była stabilnie zaprezentowana na dnie, żeby się nie przesuwała. Wiem, że grunt tutaj nie będzie większy jak metr, więc robię sobie taki przymiar mniej więcej metrowy. Pozostawiam jeszcze taki odcinek żyłki między szczytówką a spławikiem. No i robię tą podwójną pętelkę, którą wcześniej zaprezentowałem. Nadmiar żyłki oczywiście odcinam, ale nigdy nad wodą nie wyrzucam żyłki, żeby żadne ptaki się w nią nie zaplątały. I pojawił się piorun z niczego. Dobra, zestaw już mam ogarnięty, ucięty na dobrą długość. Już mam też tu wygruntowane stanowisko. Tutaj naprzeciwko siebie, zobaczcie, tak gruntuję to łowisko, żeby z wody wystawał korpus spławika. To jest najczęściej dobre ustawienie gruntu przy łowieniu karpi. Taki podstawowe, powiedzmy. Korpusik spławika wystaje nad wodę, więc jak żyłka jest luźno, ten korpus opada, mniej więcej taka część przyponu z przynętą jest na dnie. To jest podczas takich dobrych warunków wiecznych, tak jak teraz nie wieje, to jest dobre. Więc tutaj będę mógł łowić, dobrze widzę spławik, spławik gwałtownie pójdzie pod wodę, na co czekam i trzymam kciuki, żeby tak było. Zatnę i będzie wtedy zabawa. Tą część mam wygruntowaną, więc zaznaczę sobie ten grunt na topie, jakby się spławik przesunął, czy coś bym musiał zmienić z gruntem. Zawsze będę miał zapamiętany grunt. O, guma jest dosyć luźno, więc nie naciąga mi żyłki zestawu. Zaczepiłem haczyk o koniec wędziska. Mam ze sobą marker, który stosuję do oznaczania żyłki. Luzuję żyłkę, ale tak, żeby ona była prosta, ale nie napięta. I zaznaczam sobie tutaj, powiedzmy, taki punkcik na dole korpusu. Wiem, że odtąd dotąd to jest głębokość mojego łowiska. To, co mówiłem, około 1 metra. To jest głębokość naprzeciwko mnie. Teraz będę chciał sprawdzić, jak wygląda łowisko tutaj przy brzegu. Włożę zestaw przy samym brzegu. Zobaczymy, jaka tam jest głębokość. No, to jest dużo płycej niż tam przede mną. Myślę, że jakieś 30 cm, 35 cm płycej. Co nie jest złą głębokością, bo uważam, że pół metra to jest taka graniczna głębokość, na której można szukać ryby przy brzegu. Więc jak jest głębiej, to jest dobrze. Tu będzie pewnie ponad 60 cm, więc to jest dobra głębokość.
Ale zobaczcie, jak to dno dalej wygląda. Tu wygląda, jakby przy samym brzegu właśnie była taka delikatna półeczka, bo ten spławik się niewiele przesuwa. W sensie mniej więcej w tej samej odległości jest od powierzchni wody. Ja to jeszcze sprawdzę dokładnie później, ale chcę zobaczyć, w którym momencie następuje spadek dna. Czy to dno będzie opadać powoli, czy będzie jakiś wyraźny taki kancik, wyraźny skok. Więc delikatnie podnoszę wędzisko, przesuwam kawałek w stronę wody, opuszczam, podnoszę, przesuwam i tak cały czas badam to dno. Tu widzę, że jest troszkę głębiej, ale nie jest taki skokowy. O, tu już troszkę głębiej się robi i tu widać, jak taki skokowa zmiana była, mniej więcej na tym poziomie. Tu jest tak, a tutaj już więcej tego spławika chowa się pod wodą, czyli tutaj o mniej więcej na tym odcinku, tak jak pokazałem, mniej więcej na takim odcinku, no myślę, że ten spadek jest taki pod kątem 45 stopni. Także mam temat do zastanowienia, czy lepiej łowić tutaj na tej półeczce blisko brzegu, czy być może tutaj za tym kantem, o, na tej wodzie, tu jest mniej więcej podobny grunt jak tutaj przede mną, czyli łowiąc tym samym zestawem będę mógł operować i tu, i tu. I chyba zdecyduję się właśnie na takie łowienie. Zanęcę łowisko tutaj, a drugie łowisko zanęcę tutaj przed kantem, ale jeszcze nie na tej półce bocznej. Ja co prawda będę tam podawał jakieś przynęty na tą półkę. Jeżeli zauważę jakieś wiry na wodzie, a no jest tak płytko, że jeżeli tam duża ryba wpłynie, no to będzie to widać na wodzie, no to wtedy zmniejszę grunt i zapoluję na dużą rybę tutaj. Ale na razie będę nęcił dwa miejsca. Przed sobą i tutaj przed kantem na tej głębszej wodzie. Jeden kubeczek wystarczy, żeby domęcić łowisko. Już teraz to łowisko tak nie szaleje, już nie widać tu tych gejzerów takich, więc przypływa mniej ryb. Dzięki temu no, te brania są szybsze, są bardziej pewne. No i można się cieszyć holem. Będziecie holować, to trzeba wyczuć, czy tą tyczkę odpuścić, czy raczej cofać. Mnie się zdarzyło nieraz ich holować tak na wyciągniętej ręce. Ojejku, teraz właśnie tak chyba trzeba niestety. Koralik powinien mieć większy otworek. Na następne wędkowanie na pewno bym to zrobił. Chociaż ryba, widzę, skraca sobie tą gumę, więc to jest chociaż... O, dobra, poszła. Odzyskała ryba całą gumę. Ale nie wdaje za wygraną przeku środkowi. Będę się starał ją raczej próbować tak odciągać do boku, żeby nie szła ode mnie, tylko raczej ją holować, żeby ryba chodziła tutaj po długości. To wygląda na kawał ryby i to takiej, która raczej zamieszkuje środek zbiornika, bo tam od razu odpłynęła, więc parę minut holu przede mną. Jak będziecie holować ryby, szczególnie jak ta guma mocno pracuje, to co jakiś czas warto zanurzyć szczytówkę wędki, żeby tam no, było, powiedzmy, smarowanie, żeby szczególnie jak jest gorący dzień, żeby ta guma no nie tak na sucho po tej szczytówce nie szorowała. Nie wiem, czy dokładnie wytłumaczyłem, jak wygląda skracanie gumy, więc wytłumaczę to jeszcze raz. Podciągam rybę, pompuję. O, teraz to mi się stawia, więc teraz nie wykonam tej czynności, którą normalnie bym wykonał. Ale jak czuję, że... O, teraz czuję, że ta ryba powoli się poddaje, więc ją tutaj pompuję, gwałtownie poluzuję top i w tym czasie odbiorę sobie gumę tutaj Ojejku, znowu mi odpływa, więc tego nie zrobię. Trzeba to wyczuwać. Naprężenie gumy to wiele mówi, więc podciągam i w tym momencie odpuszczam. Tu nie ma co się przejmować i obawiać, że poluzujemy, bo ta guma jest tak bardzo napięta, że no nie dojdzie do poluzowania. Co jakiś czas sobie moczę też szczytówkę, żeby guma była mokra i dobrze pracowała. Oczywiście cały czas kontroluję, gdzie jest ryba i jak ona chce płynąć, bo jak odczuwam, że ona naprawdę chce mocno odjechać, no to wtedy o, tak jak teraz, to ja jej powolutku odpuszczam. Niechętnie to robię, no ale niestety nieraz trzeba rybie odpuścić, jak ona gwałtownie chce odpłynąć. Ale przy dużych rybach no warto poczekać, żeby tą dużą rybę później ułożyć na macie. Jak będziecie holować rybę, to tak ustawiajcie szczytówkę wędziska i że jakby, nie daj Boże, doszło do zerwania zestawu, no to żeby ta guma tak jakby uderzyła, nie wiem, w brzeg, broń Boże, w kogoś, w jakiegoś waszego znajomego, kolegę, który będzie obserwował wasze zmagania,
Więc miejcie to na uwadze, no bo niestety przy łowieniu dużych karpi do takich rzeczy niestety dochodzi, że gdzieś tam albo haczyk się wypnie, albo żyłka się urwie. Więc holujcie tak, żeby powracająca guma nie zrobiła Wam krzywdy, ani nikomu, kto jest na brzegu. No jest blisko podbieraka, ciekawe ile jeszcze mi zajmie, żeby ją tutaj podebrać. Skup bana nie daje za wygraną. Następny wielki. Zobaczcie, dzisiaj jest dzień pełnej łuski. Dobra, odpływaj. To mają grację te ryby. Nie dość, że fajnie walczą, też się pięknie odpływają. Tego jeszcze nie prezentowałem, ale pokażę Wam, co robię z tym nadmiarem gumy, no bo łowienie takie jest średnio wygodne. Ja mam tutaj gumkę, recepturkę na końcu topu, biorę jeden kawałek i po prostu tą gumę wcale nie mocno, tylko tak, żeby się trzymała, więc tak wciskam. Pokażę też może, jak się zakłada pellet expander. Pellet expander to jest świetna przynęta, jak się łowi na tyczkę karpie. Ona jest dosyć delikatna, więc przy każdym mocniejszym zacięciu najczęściej spada z haczyka, co czasami bywa irytujące, ale też jest bardzo skuteczna. Jeśli chcielibyście łowić na pellet expander, polecam pellet expander Sonubites Pro Expander, to się nazywa. To jest pellet, który przygotowuje się bardzo prosto, bo wystarczy go zalać wodą, on od razu tonie. Inne pellety, które kiedyś przygotowywałem, trzeba było do nich zakupić specjalną pompkę do pelletów, bo one pływały. Trzeba było wytworzyć próżnię i wtedy te pelety tonęły. Wybieram 8 mm większy z tych peletów, ekspanderów, które mam. On ma kształt walca i bardzo ważne jest wbijanie haczyka. Nie wbijamy od tej płaskiej strony, tylko tutaj tak jakby w bok walca, w bok tej beczułeczki. Wbijam pelet, tak go obracam do momentu, aż tutaj pod palcem wyczuję, że jest haczyk, jest grot haczyka. I pellet expander jest gotowy do łowienia. To też nagrałeś? To już będzie ostatnia ryba dzisiaj w tym filmie. Nie będę Was już zanudzał tymi holami, bo naprawdę ryb jest dużo. Długo nie łowiliśmy, ale ryb było dużo. Ja odłożę wędkę, jeszcze Michała namówię, żeby swojego karpia złowił, a ja już w filmie swoje łowienie zakończę. A może drugim podbierakiem teraz to zrobię. Ten jest lżejszy, bardziej poręczny, ale myślę, że to będzie dobra ryba do tego podbieraka. Też piękna, pełnołuska ryba. Ojejku, myślałem, że jest mniejszy. No chodź, dawaj tylko łepek. Mi tylko Twój łepek jest potrzebny. Dobra. Niedobra. Jednak za mały podbierak wybrałem. Chyba muszę wziąć ten duży podbierak, bo to jest kolejna duża ryba. Już myślałem, że to taka z 5-6 kg, ona ma więcej. Duży podbierak i od razu jest efekt. Nie wiem, jak to opisać. Ale chyba wędka przetestowana wszechstronnie, można powiedzieć. Jedynie co żałuję, to szkoda, że nie mogę tych ryb tak wypuścić z ręki, bo to jest najfajniejsze. Zobaczcie, piękna ryba. Nie chce się poddać. Dobra, do wypuszczenia ryba. Niewygodnie się tutaj te ryby wypuszcza.
Ale ryba silna. Słuchajcie, to by było na tyle. Duracarp 600, wędka przetestowana. Myślę, że podstawowe informacje dotyczące łowienia karpi blisko brzegu przekazałem. Jeśli mielibyście jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli film się spodobał, uznacie go, że jest wartościowy, zostawcie kciuka w górę, przesyłajcie go dalej, udostępniajcie. Oczywiście zapraszam też do subskrybowania kanału Preston Innovations Polska na YouTubie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Łącznik dakronowy do gumy, trzeba po prostu go do tej gumy przywiązać. Przekładam gumę przez oczko, powiedzmy, tego łącznika dakronowego, owijam tutaj na dwa razy i powracam. Zwilżam gumę i powracam w to miejsce, które zacząłem. Za niej się gówno zrobiło.